Witam wszystkich. Muszę powiedzieć, że w moim mieszkaniu jest strasznie sucho. Zwłaszcza teraz, jak były największe mrozy, to w ogóle masakra. Ciężko w ogóle usiedzieć w domu. Więc pomyślałem, że trzeba zbudować jakiś nawilżacz powietrza. Oczywiście pewnie można by było kupić, ale to by było zbyt proste. Zresztą patrzyłem na ceny jakichś najprostszych, nawet w miarę przyzwoitych nawilżaczy i kosztują po parę stów nieraz, więc dziękuję bardzo. Podświetlanie LED nie jest mi potrzebne, także trzeba zbudować coś swojego. Oczywiście jak mówię nawilżacz, to mam na myśli tak zwany ewaporacyjny, czyli taki najprostszy w działaniu. Nie chodzi mi o żadne tam ultradźwiękowe, inne takie rzeczy, cudawianki wytwarzające mgiełkę i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko lipa. To znaczy one działają, tylko chodzi mi o to, że przy okazji wyrzucają w powietrze wszystko, co jest w wodzie, łącznie z minerałami i tak dalej. Najlepiej w ogóle kupować dystylowaną i tak dalej, i tak dalej. Także szkoda słów. Nie, mi chodzi o coś takiego najprostszego. Najprostsza metoda nawilżania, czyli po prostu mamy pojemnik z wodą, mamy coś, co czasami jest nazywane filtrem, chociaż to naprawdę niczego nie filtruje, to nie jest żaden filtr, to jest po prostu jakiś tam, powiedzmy, kratka papierowa najczęściej, ewentualnie z jakiegoś tam materiału, czy z jakiejś tam włókniny, czy z czegoś takiego. No i tutaj jest, wiadomo, wiatrak. I ten wiatrak wieje i po prostu wieje powietrzem z zewnątrz, czy tam z naszego pokoju, wieje powietrzem przez ten mokry kawałek papieru i w ten sposób tutaj mamy taką w zasadzie nie tyle mgiełkę, co powietrze po prostu nawilżone, bo tutaj jest jakaś tam powierzchnia i dzięki temu, że to powietrze tutaj przelatuje, to po prostu odparowuje w tym powietrzu, no i jest wywiewane z tego urządzenia. Najprostsza możliwa zasada działania. No, na początek wystarczy mi najprostszy, tak żeby tylko wlewam wodę, podpinam zasilanie i wieje mi wilgotnym powietrzem. Nie musi być tutaj jakiegoś higrostatu, włączania o konkretnych godzinach, podświetlenia LED, masażu jąder i tak dalej. Wystarczy, że będzie działał. I nawet już zbudowałem prototyp. Proszę się nie śmiać, przecież mówię, że to tylko prototyp. Woda, tutaj jakieś listki papierowe, to jest po prostu ręcznik papierowy, żeby kapilarnie podciągał wodę, no i wiatraczki takie komputerowe, żeby wiały tutaj, no i w ten sposób wymuszały parowanie tej wody. I to nawet działa, to znaczy faktycznie o te kilka procent jest w stanie mi podnieść wilgotność w mieszkaniu, znaczy w pokoju w zasadzie, natomiast no to jest jednak za mało i zbyt takie byle jakie, żeby było to na dłuższą metę skuteczne. Największy problem jest chyba w tym, że te listki po prostu sobie latają na wietrze, nawet jak są mokre, to one są na tyle lekkie, że to zlata. A w takich, nazwijmy to, sklepowych konstrukcjach to jest po prostu sztywna konstrukcja papierowa, dzięki temu jest cały czas prostopadło do tego strumienia powietrza i dzięki temu jest duża powierzchnia odparowania wody, więc to jest chyba najbardziej istotne. No ale w każdym razie działa i nie tylko się włącza, ale też faktycznie jest efekt widoczny. Także chciałbym to teraz, że tak powiem, w nowej, drugiej wersji prototypu przeskalować po prostu wymiarowo i troszkę usprawnić, zobaczyć co z tego wyniknie. No, pojemnik już jest. Całe 16 zł w Castoramie mnie skroili. Myślałem, czy nie dać większego, czy mniejszego. Nie chcę, żeby to zajmowało za dużo miejsca, ale myślę, że tak poziom wody, żeby jakiś był i 2 albo 3 wiatraczki. Tutaj dziura z boku i będzie git. Chyba wykorzystam właśnie takie wiatraczki. Oczywiście mam ich więcej. To są co prawda chyba do jakichś zastosowań elektroniki przemysłowej albo do jakichś serwerów czy czegoś takiego. Takie dość mocne, ale jednocześnie dość głośne wiatraki, więc nie do takich zwykłych PC-ów domowych. Ale mają jedną niepodważalną zaletę. Dostałem je za darmo, więc wybór jest oczywisty. Myślę, że też dobrą opcją byłyby takie właśnie pecetowe wiatraczki, takie w miarę płaskie. W dzisiejszych czasach można dostać takie bardzo ciche, więc to by było w sumie spoko. No ale wiadomo, za darmo, także myślę, że też będzie dobrze. W zasadzie to fajnie by było móc sterować prędkością tych wiatraczków. Niestety, jak to zwykle w takich wiatraczkach bywa, jest to realizowane poprzez sygnał PWM podawany na ten niebieski przewód tutaj, którego oczywiście nie chce mi się teraz robić, więc tylko myślę, że dam 12 V, niech wieją ile się da, ile fabryka dała.
A może kiedyś tam w przyszłości dorzucimy jakieś Arduino czy inne, może całego laptopa, żeby był sterownikiem takiego czegoś, żeby było jeszcze bardziej przekombinowane. Także myślę, że 12V i cyk, to są oczywiście silniki bezszczotkowe tak zwane. No, nieważne. Takie mam pod ręką, więc tego będę używał za darmo. Trochę większym problemem może być ten tak zwany filtr w cudzysłowie, czy wkład. Niektórzy to nazywają wkładem, czy jakimś tam innym cudem. Bo oczywiście, no dobrze, żeby był papierowy, a nie z jakiejś tam szmaty, chociaż pewnie jakiś tam kawałek mikrofibry też by się zdał, natomiast ja chcę zrobić to po prostu z kawałka ręcznika papierowego. Dlatego, że to jest jednak wilgotne i cały czas powiedzmy w ciepłym pomieszczeniu, więc te wkłady się po prostu powinno wymieniać, no bo tutaj pewnie nie jest trudno, żeby jakiś tam pleśń się zalęgła czy coś takiego, więc takie wkłady się po prostu wymienia, jak się zabrudzą, więc chciałbym to zrobić z ręcznika papierowego, żeby móc po prostu go wywalić i zrobić nowy. Natomiast jeżeli miałbym z tego robić jakąś plecionkę przez 2 godziny, to chyba mi się nie będzie chciało, więc trzeba wymyślić coś prostego, żeby to dało się w miarę łatwo zreprodukować z kilku listków ręcznika papierowego. Jednocześnie chyba najważniejsze, żeby była duża powierzchnia i żeby to się trzymało w miarę sztywno, prostopadle do strumienia powietrza, w zasadzie równolegle do strumienia powietrza. I tak sobie pomyślałem, żeby to zrobić w ten sposób, to znaczy po szerokości. Tutaj dam cyk, cyk. No, ze 3 by się zmieściły. Wkład. Tu się wytnie dziurę. I będzie git. Znalazłem jeszcze trochę drutu sterowego w garażu, więc zrobiłem coś takiego. Tak w sam raz na wymiar. Jeszcze trochę jest miejsca na wierzchu, ale generalnie wypełnia praktycznie cało, jest równolegle, także pozostaje tylko teraz kilka ręczników papierowych owiniętych wokół drutu, spiętych zwykłymi spinaczami biurowymi. Dodałem jeszcze po 2 takie, żeby było gęściej. Myślę, że będzie spoko. Pozostało jeszcze klej na gorąco. Trzyma mocno, a jak trzeba, to zajdzie bez śladu. No cóż, rewelacji nie ma, ale tragedii też nie.